Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z kanału Moto Wszystko. W dzisiejszym materiale zajmiemy się budżetowym interkomem ASMAX F1. Jeżeli planujecie zakup, zastanawiacie się nad zakupem, to ta sztuka, którą dzisiaj będę prezentował, w zasadzie dwie te sztuki, cały ten zestaw, będzie do wygrania. Czekajcie na koniec materiału, wtedy powiem, w jaki sposób można je zdobyć. A teraz przechodzimy do filmu. Sprzęt dostałem bezpośrednio od producenta. Za sztukę u króla Alibaby zapłacicie od 550 zł do 1500 zł za dwie sztuki. Już samo obcowanie z tym pudełkiem jest dość przyjemnym wyzwaniem. Trzeba powiedzieć, że ASMAX postarał się, żeby było to gadżeciarskie. Jakby ktoś dostał go pod choinkę, no to naprawdę wielką przyjemnością będzie otwieranie tego. Zobaczcie, wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy dwie sztuki, bardzo ładnie to wszystko wyżłobione. Instrukcja, niestety nie ma jej po polsku i wszystkie komendy głosowe również trzeba wywoływać po angielsku. No i dwa opakowania, w których znajdziecie zestaw do podłączenia. Poza zestawem do montowania to kilka innych bajerów i gadżetów, które tutaj producent dołożył. Po pierwsze mamy chusteczkę do wytarcia, mamy również zestaw naklejek, które możecie sobie w miejsce, w którym przyklejacie takie rzeczy, nakleić. Taśma dwustronna do tego, żeby przykleić ten kask, ale ja mam zamontowany na wczep. Zaraz sobie to zobaczycie, jak wygląda. Ładowarka, oczywiście bez grubego kabla na 230, natomiast tutaj mamy USB-A, USB-C, co jest bardzo wygodne, bo nie trzeba koniecznie brać tej ładowarki, tylko każdą inną też ten interkom można naładować. Gotowy zestaw do zamontowania w kasku wygląda w ten sposób. Tutaj jest stacja dokująca magnetyczna, do której podłączamy interkom. Tutaj najlepiej sobie to do kasku na taką wsówkę metalową zrobić, to się dość mocno zaciska. Bardzo dobrej jakości, przynajmniej materiał, z którego jest zrobiony ten mikrofon. Nie ugina się za bardzo, jak się go dobrze włoży, to tylko wystaje w moim kasku szczękowym, więc nie rusza się podczas jazdy, nie przeszkadza też w zamknięciu szczęki. Warto zwrócić uwagę na to, że słuchawki są podłączone takim mini jackiem. W kaskach, które są bardzo ścisłe, wszystkie te policzki ściśle do siebie przylegają, no może być pewien kłopot z zainstalowaniem tego, bo to jest po prostu grube. Akurat w moim kasku nie robi to problemu, dlatego że ta wtyczka wychodzi akurat z tyłu głowy i zupełnie nie przeszkadza. Nie tylko samo pudełko robi dobre wrażenie, ale design tego urządzenia jest naprawdę fajny, wygląda futurystycznie. Co prawda ten X, który tutaj się podświetla, zdecydowanie przypomina mi producenta konsol do gier, także małą inspirację tutaj widać. Bardzo często to, co jest ładnie zaprojektowane i fajnie wygląda, no nie jest takie ergonomiczne w użyciu. To trochę tak jak z kanapą w salonie. Jak jest piękna, to niekoniecznie jest wygodna. I tutaj jest trochę podobnie z tym, dlatego że wygląda bardzo fajnie, ale jak macie to w ten sposób zainstalowane w kasku, to dość trudno operuje się tymi guzikami lewą ręką. Teraz jakbyśmy wcisnęli sobie ten guzik, te dwa guziki, żeby to włączyć, to wydaje się dosyć prosto. Natomiast jeżeli jest to pod jakimś kątem i obsługujemy to lewą ręką, a niektóre komendy dwoma palcami trzeba uruchomić, no to wtedy zastanawiamy się, czy na pewno trafimy w ten dobry guzik. A jest też komenda dwóch guzików, która resetuje całe urządzenie, więc to mogłoby być lepsze. Bateria to 1200 mAh, starczy to bez problemu na 10-godzinną jazdę w grupie i ciągłe rozmowy, bądź słuchanie muzyki. Całość jest wodoszczelna na poziomie IP67, więc nie musicie się martwić jazdą w deszczu. Urządzonko jest wyposażone w sterowanie głosem, więc wszystkie komendy, które mielibyście tutaj wyklikać tymi guzikami, możecie również zrobić głosowo. To są proste rzeczy takie jak włącz muzykę, odbierz telefon, porzuć połączenie, podgłosić, ściszyć, następna piosenka i wychodzenie do trybów. To urządzenie ma dwa tryby. Pierwszy tryb to jest Group Mode, czyli jesteście podłączeni do wszystkich ludzi w grupie, ale jeśli nie chcecie z nimi rozmawiać i wolicie sobie na przykład posłuchać muzyki, to wystarczy jedno przyciśnięcie tego guzika albo komenda Free Mode i wtedy jesteście odseparowani od grupy, możecie wykonywać połączenia albo słuchać sobie muzyki. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki, to jest też taki tryb, w którym tej muzyki słuchacie nieco ciszej i możecie prowadzić konwersację. Oczywiście nikt inny z grupy nie słyszy
tego, co Wy macie w swoich słuchawkach. Interkom jest też wyposażony w szybkie ładowanie, więc jeżeli rozładuje Wam się gdzieś w trasie, macie ze sobą powerbanka albo możecie podłączyć to na przykład do zapalniczki motocyklowej, to bez problemu na 100% naładujecie tego interkoma w 50 minut. Bardzo przypadł mi do gustu sposób montażu, bo mamy tutaj stację dokującą i to wszystko wpina się tutaj na magnes. Widzicie, że w dość prosty sposób. Jest to dużo fajniejsze rozwiązanie niż wsuwanie tego w taki sposób, bo za każdym razem, jeżeli chcielibyście z tej wsówki wyciągnąć, żeby naładować takiego interkoma, no to po prostu to wejście, ta wsówka po jakimś czasie się odklei. Dzięki takiemu postawieniu sprawy łatwo ściągamy, zakładamy i to wejście, które mamy tutaj do ładowania, jest po prostu używane tylko w momencie samego ładowania. Do urządzenia mamy dołączoną aplikację, którą pobierzecie w App Store albo w sklepie Google Play. Możecie tutaj manipulować, jeśli chodzi o ustawienia audio. Jest nawet equalizer, którym będziecie mogli sobie zmniejszyć bądź zwiększyć bas w zależności od tego, co robicie. Czy rozmawiacie z kimś na tym interkomie, czy słuchacie muzyki, możecie wyostrzyć sobie czyjś głos. Więc takich kilka podstawowych kwestii tutaj mamy. Jeśli chodzi o jakieś rzeczy pikające w tle, czyli jak jedziecie i z kimś rozmawiacie, to możecie sobie ustawić, że z odpowiednią głośnością będzie Wam, nie wiem, nawigacja Was informowała, czy połączenie telefoniczne jak będzie przychodziło, to głośność tego też możecie nastawić. No i teraz najważniejsza kwestia, czyli jakość połączeń i dźwięku. No można go uznać za dość przeciętny, natomiast jeżeli jedziecie w grupie, jesteście zmeszowani, a można maksymalnie 10 osób do takiej grupy podłączyć, no to dźwięk jest dość czysty i wyraźny. Urządzenie posiada noise cancelling i samo dostosowuje się do głośności otoczenia. Mikrofon trzeba trzymać dosyć blisko. Jeżeli macie kolegów, którzy mają głośne wydechy, to po kilku minutach jazdy te ich mikrofony i Wasze słuchawki wyciszą po prostu ten dźwięk, tak że będziecie słyszeli tylko i wyłącznie rozmowy. 1800 metrów teoretycznie jest zasięg tego urządzenia. No ja niestety nie miałem szansy tego sprawdzić, więc potwierdzam, że na 500-600 metrów będzie to działać bez problemu. Dźwięk nie jest jakiś audiofilski, więc nie macie co spodziewać się jakiegoś wielkiego basu, także słuch na pewno Wam się nie zniszczy. Natomiast można ustawić na tyle głośno, że bardzo ciężko jest usłyszeć cokolwiek z otoczenia. Kilka słów podsumowania na temat tego sprzętu. Myślę, że jest to dosyć podstawowy interkom z dosyć ładnym designem, który sprawdzi się dla osób początkujących. Ja niestety nie będę mógł go wykorzystać w swoich zestawach, dlatego że bardzo trudno jest go połączyć. W zasadzie nie udało mi się z żadnym z tych, które mamy w grupie. Nie udało mi się tego urządzenia połączyć, więc jest to na pewno minus. Natomiast za okolice 600 możecie mieć fajny sprzęcik do słuchania muzyki, no i nagrywania tego, co mówicie w kasku. W związku z tym, że go nie potrzebuję, postanowiłem sprezentować go któremuś lub którejś z Was. Żeby go dostać, wystarczy zasubskrybować kanał i napisać jakiś wesoły, śmieszny komentarz. Inni oglądający zadecydują ilością łapek, komu wyślę to urządzenie. Ono jest nowe, ja przejechałem z nim 500 km. Serdecznie Wam dziękuję, zapraszam Was do oglądania innych filmów na tym kanale. Zostawcie lewą łapę i do zobaczenia następnym razem.